Cześć, tu Kroburto. Witamy na naszym kanale. Jak się domyślacie, patrząc na nasze stroje, dzisiaj będziemy robić świece typu ciastko. Będzie to wuzetka. W zeszłym odcinku pokazywaliśmy, w jaki sposób zrobić formę na to ciasteczko. Jeżeli żeście jeszcze tego nie widzieli, zapraszamy do oglądnięcia pierwszego odcinka, a teraz zapraszamy już do oglądnięcia produkcji naszego wypieku. Zapraszamy. Odmierzone porcje parafiny i stearyny wsypujemy do kukera. Dodajemy barwnik brązowy, bo będziemy dzisiaj robić wuzetkę. Nasza mieszanina musi uzyskać temperaturę ponad 80 stopni. Wuzetka musi mieć na dole brązowe ciasto, następnie biały krem, a potem kolejną warstwę brązowego ciasta. Dlatego naszą formę zalewamy tylko w 1/3 wysokości. Kiedy zastygnie brązowa warstwa, zalewamy kolejną. Tym razem będzie to kolor biały. Ponieważ mamy roztopioną białą parafinę, zalewamy formę, która będzie imitować krem na górze naszego ciastka. Teraz górna warstwa w kolorze brązowym. Zalewając, parafina miała kolor bez mała czarny. W miarę zastygania rozjaśnia się. Wewnętrzna część ciastka jest jeszcze ciemnobrązowa, natomiast obrzeża, które zastygły, są już jasne. W jednym z poprzednich filmów mówiliśmy, że zastygając, wosk tworzy leje. W tym momencie uzupełniamy niedobory brązowym kolorem, aby uzyskać płaską powierzchnię. Tak wyrównaną górę świeczek zalewamy imitacją polewy czekoladowej. Dopóki imitacja polewy czekoladowej nie zastygnie, listewką zaznaczamy miejsca, w których będziemy dzielić nasze ciastka, ponieważ forma jest duża i byłoby trudno je wyciągnąć. Po zaznaczeniu miejsc tępym nożykiem delikatnie nacinamy pseudoczekoladę w formie. Teraz ostrożnie wyciągamy świecę z formy, żeby nie połamać poszczególnych elementów ciasta. Już na pierwszy rzut oka widać, że ciastka wyszły dobrze. Zastygła imitacja kremu, możemy ją też wyjąć z foremki. Nadmiar imitacji polewy musimy obciąć, żeby ciastko nabrało kształtu.
Żeby świeca wypalała się równomiernie, musimy wyznaczyć środek. W tym celu przygotowaną listewką nacinamy mały X. Teraz już można wywiercić otwór, przez który przewleczemy knop. Imitację kremu również musimy nawiercić, aby przewlec knotek przez całość ciastka. Aby trwale połączyć krem z polewą, musimy naciąć niewielki dołek, który wypełnimy ciepłym woskiem. Na ciepłym wosku osadzimy krem i ciastko praktycznie będzie gotowe. Tu taka mała uwaga, że należy to zrobić bardzo sprawnie, dlatego że tak niewielka ilość wosku zastyga bardzo szybko. Nadmiar wosku, który wyciekł podczas mocowania kremu, musimy usunąć, wyrównać i sprawdzić, czy krem jest mocno przymocowany do korpusu ciasta. Tak przygotowane ciastko jest już gotowe. Zanim wykonane przez nas ciasta trafią na półkę, musimy sprawdzić, na jakiej grubości knotka najlepiej się wytapiają. Widzicie to na zdjęciu. Ta okrągła forma była robiona w poprzednim odcinku i okazało się, że do niej potrzebujemy 2 knotki. Różnice w wypalaniu się świecy widać na wuzetkach. Są wytapiane na 2 różnych grubościach knotów. Ale to nie koniec. Mając zrobioną formę, możemy w tej chwili użyć naszej fantazji i robić z niej różnego rodzaju ciasteczka. Mogą być w różnych zapachach, kolorach, mogą mieć różne dodatki. Parę przykładów zaraz zobaczycie. A tak prezentują się wuzetki na paterce. Teraz seria zdjęć roboczych. Nie mieliśmy ich wykorzystywać do publikacji, ale chcieliśmy Wam pokazać w filmiku, jakie warianty ciastek możemy robić z tej samej formy. Na pierwszym zdjęciu widać ciastka o zapachu truskawkowym z białą i ciemną polewą. Na kolejnych zdjęciach będziemy prezentować ciasteczka o różnych innych zapachach i inaczej dekorowane. Na kolejnym zdjęciu widać świecę o zapachu truskawkowym. Aby ciastko wyglądało bardziej atrakcyjnie, na brzegu robimy czerwony krem. Tu jest inny wariant o zapachu pomarańczowym. Tu mamy przygotowane wcześniej wuzetki i ciasteczka orzechowe.
Te ciasteczka są o zapachu waniliowym, a te 4 kociaki, które im się przyglądają, pokażemy, jak zrobić już w innym filmiku. Przy świecach o zapachu wiśniowym musimy zostawić troszkę dłuższy knot. Maluję go na zielono, a następnie osadzam wisienki. Najładniej prezentują się ciastka na paterce, zwłaszcza wtedy, kiedy są w różnych zapachach i kolorach. Po bokach widzicie 2 torciki. Te możemy dekorować dowolnie, według uznania, ewentualnie dobrać dekoracje do zapachu ciasta. Można też napisać na nich dedykację. Dla solenizanta to będzie bardzo miły upominek. Jeżeli jesteście zainteresowani naszymi wyrobami, zapraszamy do sklepu stacjonarnego, a także można się kontaktować przez Facebooka lub przez maila. Mamy nadzieję, że ten film się Wam podobał. Zapraszamy Was do oglądnięcia naszych następnych filmów, a będą tam niezłe przygody. Będziemy chodzić po stadionach piłkarskich, jak również odwiedzimy niebezpieczną Wyspę Piratów. Zapraszamy. Zapraszamy. Do zobaczenia. Hej! Uwaga! Nasza przenośna pracownia jest już rozstawiona na Karaibach. Oj, będzie się działo!